Dziś ciasto ze śliwkami, bardzo proste w przygotowaniu, a przepis jest na dużą blachę. Zaczynamy od kruszonki. 100 g mąki dowolnego typu, czyli 2/3 szklanki albo 5 pełnych łyżek, 50 g cukru, czyli 5 łyżek i 50 g miękkiego masła. Wymieszaj dokładnie razem palcami do chwili, aż powstaną grudki. To ciasto jest tak szybkie w przygotowaniu, że warto już na tym etapie zacząć nagrzewać piekarnik. 180 stopni bez termoobiegu lub 170 z termoobiegiem. Gdy kruszonka będzie już gotowa, czyli będą wyraźne grudki ciasta, odstaw ją na chwilę na bok. Do dużej miski wsyp 3 pełne szklanki mąki pszennej, najlepiej typu 500-550, 2 łyżeczki proszku do pieczenia i całość wymieszaj razem z grubsza. Następnie jeszcze dodaj 4 jajka, u mnie są to jajka w rozmiarze L. Jajka, jak i wszystkie inne składniki powinny mieć temperaturę pokojową. Pół szklanki cukru, możesz dodać mniej, jeśli wolisz mniej słodkie ciasto, ale to ciasto z tą ilością cukru nie jest, jak na mój gust, bardzo słodkie. Cukier waniliowy lub wanilinowy, może być też 1 łyżka ekstraktu waniliowego. I 1 szklanka 250 ml maślanki, może być kefir, może być też w ostateczności jogurt. Maślankę możesz lekko nawet podgrzać. Nie powinna być gorąca, ale może być ciepła albo przynajmniej letnia. Całość wymieszaj widelcem, łyżką, szpatułką, czymkolwiek jest Ci wygodnie. Najlepiej nie używać miksera, aby nie spowodować zakalca. Tu nie chodzi o dokładne, gładkie ciasto, chodzi tylko o to, aby nie widać było suchej mąki w tym cieście. No i jeszcze ostatni składnik, który powinien być dodany razem z resztą składników, czyli 80 g wcześniej rozpuszczonego masła. Ja oczywiście o tym zapomniałam. Na szczęście, patrząc na konsystencję ciasta, zorientowałam się, że coś tu nie gra. Tak więc 80 g rozpuszczonego masła dodaj do ciasta razem z pozostałymi składnikami i całość szybko wymieszaj, ponieważ mój sposób, czyli pozostawienie ciasta na blacie, nie jest za dobry i może powodować zakalce. Ciasto wymieszaj na tyle dokładnie, aby nie było grudek suchej mąki. Nie potrzebujesz jednolitego ciasta, nie musisz mieć super gładkiego ciasta, wystarczy mieszać tak krótko, jak to jest możliwe. Następnie całość przełóż do blaszki, u mnie 20 na 30 cm, wyłożonej papierem do pieczenia. Blaszkę możesz również zamiast papieru wysmarować po prostu masłem i wysypać bułką tartą lub mąką. Ciasto wyrównaj i na wierzchu ułóż około 600-700 g wypestkowanych śliwek. Jeśli chcesz użyć innych owoców, które są bardziej soczyste, np. maliny czy truskawki, to proponuję użyć ich mniej, z racji tego, że wypływający sok może spowodować zakalec. Natomiast w przypadku jabłek możesz wcisnąć tutaj taką ilość, jaka tylko się zmieści. I teraz całość od razu do wcześniej nagrzanego piekarnika. Przypominam, 180 stopni grzałka górna i dolna bez termoobiegu lub 170 stopni z termoobiegiem. Ciasto piecz na drugim poziomie od dołu przez mniej więcej 60 minut. Może być trochę krócej, może być trochę dłużej. To zależy wyłącznie od Twojego piekarnika. Zawsze przed wyjęciem ciasta z piekarnika sprawdź patyczkiem, czy jest upieczone w środku. I jeszcze chciałam rozwiać wątpliwości odnośnie wyjmowania ciasta bezpośrednio po upieczeniu z piekarnika, ponieważ niektórzy uważają, że zostawienie ciasta w piekarniku, aby się dosuszyło, jest prewencyjnym działaniem odnośnie zakalca. Otóż, jeśli ciasto jest upieczone, to wyjęcie go od razu z piekarnika na pewno nie spowoduje zakalca. Inaczej jest, jeśli ciasto jest niedopieczone, ale wtedy nie powinno być w ogóle wyjmowane z piekarnika, tylko proces powinien być kontynuowany. Natomiast jeśli Twoje ciasto w piekarniku ma zakalec, to żadna ilość pieczenia, suszenia, czegokolwiek, zatrzymanie go w piekarniku nie spowoduje, że ten zakalec zniknie. A zostawiając upieczone ciasto w piekarniku, nawet wyłączonym, po prostu sprawiasz, że ciasto robi się suche. A zatem gotowe upieczone ciasto wyjmij na blat i zostaw na 5-10 minut, aby przestygło. Potem już można kroić. A jeśli to ciasto jest dla Ciebie za mało słodkie, wierzch możesz jeszcze dodatkowo posypać cukrem pudrem. Smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów na przepyszne ciasta, torty i nie tylko znajdziesz w moich książkach. Zapraszam do sklepu Orchideli, teraz trwają wciąż promocje wakacyjne. Przypominam również, że wszystkie przepisy zawarte w książkach mają dodatkowo filmy, które pokazują ich przygotowanie, co znacznie ułatwia sprawę i gwarantuje sukces. Zapraszam.